Witam wszystkich miłośników starego, dobrego sprzętu. W moim przypadku Technicsa. Jestem miłośnikiem Technicsa od wczesnych lat. Już jako nastolatek fascynowałem się tym sprzętem. Uważam, że jest to jeden z najlepszych sprzętów grających na świecie. Są równie dobre, może nawet i lepsze. Ja uważam, że Technics jest dla mnie wystarczająco dobry. Bardzo go lubię. Świetnie wygląda, świetnie brzmi i można sobie modyfikować poszczególne sekcje z różnych modeli, jakie tam nam się zapragną. Ja skonstruowałem sobie wieżę z 5 modułów: adapter, CD player, korektor graficzny SHGE70 w tym przypadku, oczywiście dwukasetowy deck i wzmacniacz. To wszystko musi być podłączone oczywiście w bardzo odpowiedni sposób, żeby nie uszkodzić każdego z tych modułów. I nie jest to aż tak łatwe i oczywiste. Trzeba dobrze pokombinować, poprzeprowadzać te kable i połączyć wszystko, żeby to grało. Nie sztuką jest podłączyć sobie na przykład tylko CD player, żeby grał i żeby można było sobie robić korekcje naszym equalizerem. Sztuką jest, żeby to podłączyć wszystko tak, żeby każdy z tych sprzętów można było sobie segregować na panelu sterującym przyciskami i żeby one grały bezpośrednio, czyli bez korekcji na tak zwany flat, albo jeżeli sobie życzymy, żeby było wszystko korygowane naszym equalizerem. I za chwilę pokażę, jak to zrobić. Ten tutorial będzie przedstawiał krok po kroku każdy z kabli, jak przeprowadzić od wtyczki do wtyczki, wyjaśniając później na przednim panelu po podłączeniu, wyjaśniając, jak to działa i demonstrując, czy to w ogóle działa, czy te wszystkie połączenia wykonaliśmy dobrze i sprawnie. Więc zapraszam do obejrzenia tego tutoriala. Za chwilę odwrócimy sprzęt i będziemy podłączać turntable, czyli nasz adapter musi być bezpośrednio podłączony do na przykład tuner albo fono. Podłączę do fono, przepraszam. Fonor ma mniej trzasków. Także adapter podłączamy do fono. Teraz jedziemy. CD musimy podłączyć również bezpośrednio do CD w naszym wzmacniaczu, ponieważ będzie można bezpośrednie źródło odczytywać sobie na wzmacniaczu, gdy przyłączymy źródło na przyciskach, a przepuszczając ten sygnał przez nasz cały moduł kasetowy, będziemy otrzymywać całą korekcję z naszego korektora, deka i tak dalej. Czyli tak, turntable mamy, CD mamy podłączone, zajmujemy się teraz dekiem. Tu jest nasz kaseciak i najpierw to, co z niego gra, czyli zaraz tu niech się wyostrzy, play out, czyli dźwięk, który wychodzi z kasety, jak sobie leci, podłączamy do naszego korektora tape playback. Czyli ten sygnał, który gra sobie teraz z kasety, wchodzi tu do korektora playback. Rec out podłączamy do naszego kaseciaka, do rec in, czyli ten sygnał, który daliśmy z naszej kasety, gdy będziemy chcieli nagrywać na przykład na następną kasetę, ten sygnał będzie już przerobiony przez nasz korektor i sobie będzie wpadał do rec in, co będziemy kontrolować sobie w naszym wzmacniaczu, przełączając źródła na source albo na tape. Dalej mamy to wszystko, co wpuściliśmy teraz z kasety, musi wyjść, czyli line out z naszego korektora podłączamy żeby to było wszystko ok. Podłączamy do naszego tape one in, do wejścia,
A wyjście z tape 1 podłączamy sobie do line in. Ten sygnał musi wejść sobie tutaj do korektora, czyli to będzie dodatkowy sygnał, który przejdzie przez nas wzmacniacz, w zależności jakie źródło sobie wybierzemy, wejdzie sobie też do korektora i zostanie przerobiony przez nasze ustawienia i wróci sobie do play in w module tape. No nie jest to takie hop-siup. Trzeba było trochę powkurzać się, poeksperymentować. Ale pamiętajcie podłączyć. Ja sobie adapter podłączam tu do uziemienia. To jest ważne, bo on trochę skrobie jednak winyla, elektryzuje się. Ja sobie zaraz to przykręcę. I jeżeli nie macie w gniazdku uziemienia, bo tak się może zdarzyć, nie ma tego bolca odprowadzającego, proponuję też jakiś drucik, kabelek przykręcić do tego i w gniazdku, we wtyczce podłączyć sobie właśnie do tego uziemienia osobno tym kabelkiem. Tylko tam uważajcie, bo można nieźle się popieścić. Ale zapewniam was, że jeżeli tego nie zrobicie, to się trochę elektryzuje i nie wiem jak inni, ale ja mam taką skłonność, że nieźle przewodzę wszelkie zło i tylko dotykam, próbuję zgłośnić albo dotykam wzmacniacza, zawsze mnie rąbie po paluchach iskra. Strasznie tego nie lubię, niby to nie zabije, ale wkurzające to jest. I także jeżeli podłączycie sobie te uziemienie do właśnie tego bolca w gniazdku odprowadzającego uziemienie ERT, to zapobiegniecie temu i wszystko będzie czyściutkie, nie będzie się elektryzowało. Także tak to wygląda. Jeszcze raz taki najazd, jak to wygląda, i zaraz będziemy próbować przełączać sobie, kontrolować to wszystko na przednim panelu i sprawdzimy, czy to gra. Ja dodatkowo jeszcze mam podłączony kabelek do AUX, który na końcu, na drugim jego końcu jest wyjście na 3 mm jacka, gdzie ja mogę sobie podłączyć jakiś telefon, na przykład telefonik, słuchać jakąś muzykę z YouTube'a, czy nawet z naszej playlisty. Podłączam sobie małym jackiem telefonik albo jakieś inne nawet urządzenia, nie ma problemu, strykam i nasz stary 20-paroletni sprzęt odbiera z nowoczesnych źródeł również muzykę i wszelkie dźwięki. Także jak coś, to warto też sobie coś takiego zafundować. Taki kabelek na Allegro czy na eBayu kosztuje grosze, ale są. No i taka rada, kupujemy takie nie z najniższej półki kable, tylko już takie porządne. Wiem, że są lepsze, to nie jest jeszcze super jakiś tam kabel, ale takie porządne, które naprawdę mają grube żyły. Wtedy sygnał naprawdę bez żadnego problemu sobie przepływa. Także jak kogoś stać, to sobie może pozłacane kupić, nie ma problemu, ale to ma cholerne znaczenie. Uwierzcie mi, tak samo kabel do głośników porządny. Zobaczcie jakie tu pydy. Nie jakieś tam druciki, tylko naprawdę niezłe miedziaki. Można też się pokusić o jeszcze lepsze, specjalne do tego celu, ale takie żyły 3-4 mm naprawdę robią robotę. Nie wierzycie, to podłączcie sobie jakiś cieniutki gówniany kabelek z tymi samymi ustawieniami, a później pociągnijcie porządnego grubego kabla, miedziaka koniecznie, to zobaczycie jaka dynamika jest. Cholerna różnica. Dobra, idziemy sprawdzić z przodu na przednim panelu, jak to wygląda teraz i jak to nam gra. No dobra, mamy przodzik, tak to wygląda. Ok. Odpalamy sobie wzmacniacz, pilocik. Pilocik, jakby ktoś się interesował, RAK SU129WH. Obsługuje praktycznie wszystkie moduły, no oprócz adapteru, ale daje radę.
Także można sobie zaopatrzyć się. Oczywiście do CD playera jest osobny, ale ten przejmuje też te funkcje, także jednym można się posługiwać, nie ma problemu. Ok. Wzmacniacz sobie działa. Odpalamy deka, korektor, CD. No, a ten musi koleś poczekać trochę. O, no, coś mi tu już gra. Dobra, jak widzimy, trochę ściszę. Słupki skaczą, czyli daje radę. Ok, co tu mamy? Gramy z CD, ale źródełko idzie przez tape 1. To oznacza, że sygnał z CD idzie bezpośrednio do amplifiera, do wzmacniacza. Tam przechwytuje go moduł kasetowy, przepuszcza i idzie przez korektor. Te połączenie, które żeśmy zrobili, taką pętlę. I z korektora wraca sobie z powrotem właśnie do tape rec. I wychodzi nam sobie na głośniki. Także to jest to. Sprawdzimy. Wyłączymy korektor. Czy dam coś, co będzie słychać. Ok. Czyli jest różnica, czyli zmieniamy sobie dźwięk, mamy go ładnie skorygowany. I teraz zobaczcie, jak przyłączę sobie na source, czyli źródło, teraz sygnał idzie bezpośrednio sobie CD, wzmacniacz, głośniki. I słychać, jaki jest flat. Przez moduł kasetowy od razu czujemy różnicę. Dobra, czas na eksperyment kaseciaka. Włączymy coś tutaj i nie muszę tutaj nic grzebać. Mogę przełączyć sobie. Nie mogę. Aha, tu. Tu jednak przestawiamy. Jest input selector, czyli wybieramy sobie źródło z kasety albo z CD. Teraz tu przełączam na CD tape. Nie ma zmiany, ponieważ wybraliśmy źródło dźwięku w korektorze. Teraz jak widzimy, CD nadal sobie leci i mogę sobie przełączać CD albo kaseta. No dobra. Ale starocie. Jakby kto pytał, jak stary jestem, to słuchajcie tej kasety. Dobra, a teraz tak, wrócimy sobie na CD. I czy nagrywanie działa? Zaraz zobaczymy. Puszczamy, widzimy, że do deka sygnał poszedł. Przełączamy na magnetofon. I czy to jest z magnetofonu? Sobie sprawdzimy. Tak. Tym sygnałem sobie reguluję. Nie za dużo, na plus 2 dB. Maksymalnie niech będzie. Chromówki i tak to połkną. Także o, nawet jest tak wyregulowane. Słuchajcie, nawet nie ma różnicy między głośnością bezpośrednio CD i przez kasetę. To jest właśnie Technics. Stara szkoła. Żadnej straty. Żadnej straty. To czas teraz na adapter. Co my tu zapodamy? No i proszę. To jest też przez moduł kasetowy, czyli koryguje nam. Oczywiście ja sobie wcześniej przygotowałem. Z adaptera troszkę mniej dynamiki jest. Mam preset ustawiony na 2. I tak to gra. Bezpośrednio i z korekcją. O, troszeczkę podkręcone. Tak mam kompakt. To troszeczkę podjechane do góry. I tak to sobie gra.
Kompakt włączony, leci równolegle. Źródełkiem wybieramy. Proszę bardzo. Albo kaseta. Gra? Gra i buczy. Polecam.